Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, moja miłość wzywa was bez przerwy. Szukajcie mnie bez przerwy. Żyję w każdym z was, w każdym ruchu, w każdym uderzeniu ludzkiego serca, w każdym spojrzeniu, w każdym oddechu. Moje królestwo jest w was. Oddaję się za wszystkich bez różnicy, to osoba ludzka przyjmuje mnie lub odrzuca, jedni, bo mnie nie kochają, inni z niewiedzy. Nie rozpoznają mnie, nie znają mnie w mojej prawdzie, nie mieszkam w najwyższych, raczej mieszkam w każdym z tych, którzy są moi. Jestem wieczną teraźniejszością, nie opuszczam tych, którzy są moi. To jest chwila chwil dla tych, którzy są jeszcze ślepi, idą bez wiary, błądzą bez drogi i poddają się temu, co oferuje im świat. Moi umiłowani, miłość jest owocem tych, którzy widzą mnie twarzą w twarz w każdym ze swoich braci i sióstr, bez różnicy. Wzywam mój lud do zjednoczenia się w moim sercu i sercu mojej matki. Jedność braterska jest rzeczywiście moim odbiciem w tych, którzy są moi. Braterstwo, kierując się prawdziwą miłością, nie widzi wad innych, lecz koryguje się, wymagając od siebie rygorystycznie złotej reguły: miłujcie się wzajemnie, w której pomaga swoim braciom i siostrom, z łagodnością mojego słowa. Przemoc przeoruje serca surowością, aż doprowadzi je do krwawienia, a te zbolałe serca wciąż zwiększają otrzymaną przemoc, powodując większy ból bez najmniejszego uczucia wobec bliźniego. Cierpienie ludzkości nie jest moją wolą, to raczej człowiek, który zapomniał o zasadach działania w mojej miłości i braterstwie, przyniósł ból, odrzucając zmiany w swoim życiu. W tej chwili człowiek żyje wynikiem swoich gwałtownych i masowych działań przeciwko temu, co ręka mojego Ojca stworzyła dla dobra Jego dzieci. Ludzkość zmieniła równowagę stworzenia i stworzenie wychodzi na spotkanie człowieka, aby skłonić go do powrotu na moją stronę. Cierpię z tymi, którzy cierpią, męczę się z tymi, którzy się męczą. Człowiek rani mnie, uzurpując sobie moje słowo i deformując je. Miłość moja nie reformuje się, jest zawsze taka sama, nie zmienia się, jest zawsze taka sama. Musicie znaleźć szczęście w podobaniu się mnie, nawet jeśli to podobanie się mnie oznacza płynięcie pod prąd świata, zubożone o niedostatek serca pustego w moją miłość i moją wolę. Ludzkość nie dostrzega istoty tego, co zostało objawione i jest wyjaśniane w tej chwili przez moją matkę i przez moje słowo dla ludzkości, ostrzegając tak, jak ojciec czyniłby to ze swoimi dziećmi, bez wytchnienia, aby one, wiedząc, co nadchodzi, nie oddzieliły się od właściwej drogi i nie zagubiły się. Ludzkie zachowanie sprowadza na siebie własną, pełną bólu przyszłość. Cierpię z tego powodu, nie jestem słuchany i matka moja jest wyśmiewana. Nieposłuszeństwo mojemu słowu sprawiło, że dzisiejszy człowiek zmierza do silnego i przymusowego oczyszczenia, jako przygotowania do mojego drugiego przyjścia. Brak sumienia u ludzi, którzy obdarzeni inteligencją, zatracili mądrość daną przez mojego ducha i wyparci przez siły zła, tworzą środki masowego rażenia, których celem jest zniszczenie dużej części światowej populacji. Taki jest cel umysłów przywódców wielkich narodów. Moje ukochane dzieci, nie zatrzymujcie się, nie wycofujcie się, kiedy głosicie moją prawdę, moją prawdę. Człowiek tej chwili musi być całkowicie duchowy, żyć w mojej obecności w każdym czynie i pracy, nie zapominając, że ja wszystko widzę. Przeżywam boleśnie pogardę dla daru życia,
Mężczyźni zabijają się nawzajem na znak męstwa i władzy nad swoimi braćmi i siostrami. To jest działanie wbrew mojej woli. Przywódcy wielkich narodów uwalniają tę przemoc, przyjętą przez serce człowieka, które wypełnione przemocą i najechane przez zło, działa w stanie dzikości. Mój Kościół musi utrzymywać sumienia mojego ludu czujne przed istnieniem i natarczywością złych mocy nad tymi, którzy mnie nie kochają i ignorują moją wolę. Przychodzę dla wszystkich moich dzieci, nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich, którzy żyją, pracują i działają w woli mojego Ojca. Wola Boża nie jest ekskluzywna, nie oddziela tych, którzy nie deklarują się jako chrześcijanie, raczej przyjmuje tych, którzy żyją duchem wielkodusznym, działając w posłuszeństwie mojej woli i zbliżając się do mnie. Powierzchowność przyprawia mnie o mdłości, hipokryzja przyprawia mnie o mdłości, fałszywe działanie dla mnie przyprawia mnie o mdłości. Urzeka mnie prawda hojnego ducha oddanego mi, bez lęku przed innością i pogardą. Dałem człowiekowi w każdym wieku narzędzia i więcej, aby znalazł moją miłość i moją drogę. Człowiek wzgardził tym, a mój Kościół zablokował to spotkanie moich dzieci z moją wolą. Moje prawa nie podlegają zmianom, moje przykazania nie podlegają zmianom, a moja prawda jest jedna, taka sama jak wczoraj, dziś i zawsze. Mój umiłowany ludu, wzywam was z moją miłością, abyście nadal podejmowali wysiłki, walcząc z tym, co światowe i niskie, z modernizmami. Ja pozostaję obecny w każdym z was, chronię was bez przerwy, pomagam wam stale. Nadchodzi chwila, w której wezwę mój lud do modlitwy, a oni nie będą wiedzieli, jak się modlić, lecz będą mówić, nie zachowując umysłu i serca w zgodzie z tym, co wypowiadają usta. Oto jestem, bo was kocham. Nie wykluczając żadnego z moich dzieci, przychodzę ponownie dla dobra wszystkich. Nadchodzi chwila, w której ci, którzy mnie nie rozumieją, którzy nie noszą mnie w swojej istocie, którzy mnie nie znają, którzy nie pozwalają mi dać się im, zamkną drzwi swojego serca i wystąpią przeciwko moim wiernym. Modlitwa musi rodzić się z wnętrza waszej istoty, nie może być powtarzalna, ale musi rodzić się z serca, aż wasza istota będzie wibrowała w każdym słowie, uczuciu i myśli. Powołałem was do modlitwy, do życia tą ciągłą modlitwą, będąc moim tym samym aktem dawanym z całą miłością waszym braciom i siostrom, gotowym być pomocą, zrozumieniem, ochroną, miłosierdziem dla tych, którzy tego potrzebują. Być słowem, które koryguje, które daje światło, nie zgadzając się na to, co grzeszne, ale działając z miłością i surowością, najpierw dla siebie, a po skorygowaniu siebie, wobec waszych braci i sióstr. Nadchodzą chwile, w których ludzkość musi usłyszeć to, czego nie chciała usłyszeć. Stan tego pokolenia jest katastrofalny, moi niebiańscy posłańcy, wasi towarzysze, pomagają wam bez odpowiedniej odpowiedzi z waszej strony. Ileż niebezpieczeństw zostało wam oszczędzonych dzięki waszym opiekunom. Niebiańscy posłańcy nie odpoczywają, doświadczają bólu w obliczu odmowy ludzkości, która odsuwa nawrócenie i przywiązuje się do pana kłamstw i zamętu. Święty Michał, niebiański hierarcha, wraz z miriadami jego legionów, oczekują na reakcję ludzkości. Są to momenty, w których brak pokory prowadzi do zaprzeczenia stanu ciemności, w którym żyjecie. Dzieci, uważajcie, to pokolenie przeżyje to, czego nie przeżyło żadne inne, ciężar grzechu zdołał przelać gorzki kielich na samą ludzkość. Módlcie się, umiłowane dzieci, życie w pokoju nadchodzi dla wszystkich wiernych, żyjcie i głoście prawdę, kochajcie mnie w Eucharystii, umacniajcie się na to,
co nadchodzi. Po ciemnościach, po oczyszczeniu, dla wszystkich zaświeci słońce mojej miłości, nie będziecie mieli już żadnych bólów, cierpienie będzie tylko wspomnieniem. Bądźcie obrońcami życia i niewinnych. Tylko dzięki mojej miłości powrócicie na drogę pokoju. Błogosławię was, Jezus.